Cześć, dzisiaj przedstawimy Wam postęp prac tak naprawdę nad nadwoziem, chociaż zaczynamy od ramy. Znajdujemy się u Janka, ale przedstawiam Wam jego brata, czyli Jurka, który siedzi obok mnie. Jurek będzie nam pomagał, jeżeli chodzi o nadwozie, jeżeli chodzi o... W ogóle, co nam będziesz pomagał tutaj? Razem ze swoim kolegą, którego niestety tutaj nie ma z nami dzisiaj. Ma wesele. Bo ma wesele, to prawda. Będziemy projektować pakiet aerodynamiczny. Dzisiaj zrobimy skan klatki, żeby móc jakoś ją obudować elementami. Także dzisiaj skanujemy klatkę. Dobrze, że Janek nam udostępnił miejsce u siebie. W każdym razie czekamy na Cezarego. Cezarego zaraz Wam przedstawię. Na Instagramie wrzuciłem, czy ma ktoś skaner 3D, żeby nam pomógł. No i Cezary się odezwał i w tym momencie do nas zmierza. My przygotowaliśmy miejsce, żeby mu się spokojnie pracowało. No i cały skan pokażemy Wam, jak to wygląda, a później ten skan pewnie będzie u Jurka i u Michała i będziemy tam też Wam relacjonować, jak wygląda projektowanie nadwozia. Ja widziałem zamysł, powiem Wam szczerze, że trochę mnie przeraził, ale w sensie pozytywnym, bo nie sądziłem, że będzie, jak to nazwać, aż tak duży, przebudowany, rozbudowany. Wielkościowo był nałożony na nadwozie malucha i rzeczywiście wyszedł nam dużo większy maluch. Janek się śmieje i mówi, że to będzie taka wersja unicorna trochę. Generalnie to ma dużo podobieństw do takiego projektu z Za Wielkiej Wody, gdzie tam 911 przerabiali. Prawda? Idziemy grubo, więc zeskanujemy i tak samo przeliczymy tą konstrukcję, czy rzeczywiście ona się nadaje, ale myślę, że tutaj jest aż nadmiar tego, co potrzebujemy, jeżeli chodzi o wytrzymałość, ale to też sprawdzimy. Idziemy grubo? Idziemy grubo. W sumie Janek dobrze powiedział, że kolejność powinna być odwrotna, czyli najpierw powinniśmy przeprowadzić tę symulację, no ale wiecie, zaczęliśmy trochę inaczej, plan był całkiem inny, wyszło co innego, rozwijamy to tak jak możemy, jeżeli trzeba będzie coś dospawać, to dospawamy, jeżeli trzeba będzie coś uciąć, to utniemy. It's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. Break away from material ego. You never know what's around the corner for you. We all got our beefs and struggles, but we keep on trying to hide it. Working so hard to keep it together. Dobra, słuchajcie, jest z nami Czarek, który nam zeskanuje to wszystko. Siemaneczko, siemaneczko. A pokaż, żeby wszyscy wiedzieli, skąd jesteś, nie? Jak chcesz gadać? Możemy z tego przyjąć, no ale ten reverse engineering i projektowanie, modelowanie 3D, no przydaje się, no nie tylko w autach, ale no, w różnych dziedzinach automotive, więc trzymajmy kciuki, że uda się to zrobić tak, żeby przede wszystkim trzymało wymiary, bo zeskanować, no to się jeszcze może i uda, nie? Moving on one step at a time to something better. Maybe the day will be better. Już jakiś tam test pierwszy przelicza. Jest w porządku. Sprzyja światło, sprzyja kolor ramy. Na przykład czarnych w ogóle nie łapie. Totalnie trzeba smarować takimi chyba tam sprayami, żeby zmatowiły. Skany są dobre, ja wykorzystuję je u siebie też, jak buduję auta i powiem Wam, że jest dokładność do 15-20 setek milimetra na takich skanach. Na przykład na przestrzeni, to powiedzmy nad kielichami, no tak bym to nazwał, no to powinno być to już bardziej błąd pomiarowy, żeby złapać po prostu w odpowiednim miejscu, no czy metrówkę, czy jakąś tam miarkę. O, można zobaczyć. Dobra. Że no moim zdaniem się to całkiem nieźle, mimo że to tak naprawdę na bardzo szybko, ale dobra, widzę, że go za bardzo zredukowałem. Widać jak, o, nie? Dobra, ale to może poczekaj, pokażę Wam, ja to wywalę, bo to nie jest ładnie. Tak wygląda, prawie wygląda serowy skan. Gdzieś tam połapało kawałki nadkoli, tak, no to ja to tam powycinałem w dość prosty sposób. Fajne takie te oprogramowania są user friendly, można byłoby to tak nazwać. I te szumy wszystkie trzeba kasować, nie? Nie zostawiać to, co potrzebujesz. Tak, i zostawiamy to, co potrzebujemy. Trochę za bardzo go zredukowałem. Dobra, może bez redukcji to szybciej będzie. Niech się przeprocesuje. No dobra, to pokażemy może cały później skan, no bo to nie ma co teraz, na razie to to jest można test, zbliżenie. trzeba robić testy, No. nie? Tak, jest trochę roboty, a zobaczymy jak to wyjdzie nam na końcu. No i oby to tło było takie,
żeby tutaj te zawirowania. Teraz to posmarujemy jakimiś sprayami i będzie starczające. Tak, Ty tak później będziesz dzierany po prostu. dokładnie. Dobra, no to co, lecimy w temat. Kontynuujemy, tak, dokładnie. Dostaliśmy takie kropki, które musimy ponaklejać, tak? Markery tak zwane. Markery. Do złapania Czyli co jest urzędnych, geometrycznych naprawdę coś w takiego jak przestrzeni. tło, nie? tak? Żeby- Tak, żeby- to jest tło. Skaner generalnie widzi sobie różnicę. On widzi kontrast na jakby ciemniejszej barwie i tej jaśniutkiej, prawda? Więc tam, gdzie będzie miał problemy ze złapaniem powierzchni, tak, z tak zwanym trackingiem, to powinien się odnajdywać na takich nieregularnych kształtach, które gdzieś tam sobie w jakiś sposób mapuje. Jak to dokładnie działa? Nie wiem, nie potrzebuję wiedzieć. To już mądrzy Azjaci piszą software. Ważne, że działa. Działa, tak, zdecydowanie. Deep in a world of secrets, that's where you find the magic. Easy to disbelieve it, difficult to imagine. Dobra, jak idzie? Działa w ogóle to? Tutaj łapie? No, nie jest lekko, bo zimno dzisiaj, no ale pół auta może przyjąć, że złapało, może i coś z tego będzie. Spróbujemy tą metodą po prostu. Dobra, rozumiem, że coś zimnego do picia, nie? Tak, tak, zdecydowanie. Browarek jest, wiadomo, niepoprawny o tej porze, bo jeszcze... A nie, już jest po 12, to możemy, to już możemy, tak. Słuchajcie, no temperatura jest taka, że nawet alert RCB dostaliśmy, żeby nie wychodzić na słońce. Zobaczcie sobie, jak tutaj praży. No ale co, jesteśmy w blaszanym pomieszczeniu, więc warunki mamy jakie mamy. Na szczęście skan wychodzi, jest tutaj dosyć ciemno, mimo otwartych tutaj drzwi, no bo byśmy się już chyba całkiem pogotowali. Ale tak, no to jedna, druga chyba auta jest, nie? Tak częściowo, tak z boku, jeżeli patrzeć, czyli tył, jeden bok, zostaje nam przód, drugi bok. No podłoga by pasowała też, żeby była, no i jeszcze dach musimy zeskanować, bo dach już mamy gotowy, więc do niego musimy dopasować resztę. Maybe the day will be better. Ostatnia rzecz, którą potrzebowałeś, czyli dach zeskanowany, nie? Tak. No musimy sobie go zeskanować, żeby mieć, no bo on już jest wykonany, żeby się to wszystko nam zgodziło, żeby się nie okazało, że zaprojektujemy coś, a później nie będzie pasować I dach od nowa do robienia. i dach od nowa, no. Zobaczcie sobie, to jest jak zaznaczę jeszcze raz, to jest surowy skan, dopiero na jego podstawie pracujemy, ale tu już można zobaczyć te najważniejsze elementy, które nas interesują, czyli zamocowania. O, tu już widzę, że tego nie dołapało, ale tu masz prostą belkę, Tak, prostą no, belkę, nie to sobie pasuje. poradzicie, nie? No, także te najważniejsze rzeczy, czyli zamocowania, jakby miejsca na amortyzatory, to wszystko, co jest najistotniejsze, to widzę, że macie. Poza tym jeszcze były skany z boku i przy złożeniu powinno to wszystko ładnie na siebie ponachodzić. Powinno być dobrze. Dobra, słuchajcie, komputer jeszcze przelicza ostatnie rzeczy. przelicza. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Musi być. Najwyżej poprawimy, do skutku. Nie ma innej Słuchajcie, opcji. jeszcze jedno, wbijcie do nas na Instagrama, to jest mój Instagram, to jest Instagram Czarka. Zobaczcie, co robi, jakie fajne rzeczy naprawdę. Możesz się polecić, nie ma problemu. Nie, jestem skryty i skromny. Ale Instagram... Myślę, że przy waszym projekcie to ja robię same nudne rzeczy. No, Zobaczcie oczywiście sami, ale zobaczcie oczywiście sami. zapraszam, My czekamy na te skany od Ciebie. Postaram się początkiem tygodnia wam wysłać. Zobaczymy, co można z nich Bardzo zrobić. dziękujemy. No i my widzimy się w sumie tak naprawdę za chwilę, bo będzie dalsza część już z prac. Słuchajcie, i przenosimy się do warsztatu Kazimierza, w którym będziemy myśleć, co dalej z aerodynamiką. Ale na szczęście nie my z Kazimierzem będziemy myśleć, co za aerodynamiką, tylko Jurek z Michałem. It's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. Break away from material ego. You never know what's around the corner for you. We all got our beefs and struggles. Plan jest taki, żeby tylne skrzydło jak najwięcej oszacujemy, gdzie jest COG samochodu, żeby fajnie zbalansować względem COG środek ciśnienia. To mamy gotowe już tylne skrzydło, właściwie przekładkę z innego racecara. I plan jest taki, żeby sensownie je zamocować. Główne punkty podparcia zrobić na kielichach tutaj z tyłu i prowadzić endplate'a w taki sposób troszkę zakrzywiony, w ten sposób w tej płaszczyźnie i ewentualne to jeszcze przekierowanie, gdzie pierwszy główny płat tego dwuelementowego skrzydełka zmieścić. Był lekko nad dachem natarcie pierwszego płatu.
ale właśnie kolejną tą pozycję pierwszego, drugiego elementu, to konkrety, gdzie w tej płaszczyźnie po X ustawić, to będziemy znali jakiekolwiek szacunki, jeśli chodzi o COG, jakieś wstępne też wyliczenia, jak zbalansować samochodzik pod względem procentu docisku na przód i na tył. Ale plan jest taki, żeby właśnie łapać się do kielichów na szerokość skrzydełka. Zobaczymy, jakie będą nasze ograniczenia, jeśli chodzi o wykonanie. Ale no, przewidujemy wykorzystać całą szerokość samochodu. A zbalansować to wtedy przodem albo splitterkiem, albo też zobaczymy, jak będą nasze możliwości wykonawcze. Po prostu postawić lotkę po prostu i balansować to fajnie grand efektem przed przednią osią. No, a jeszcze do tylnego skrzydła. Shark Fin, oczywiście. Shark Fin, który prawdopodobnie będzie się łączył z airboxem właściwie. Także airboxik dość sporych rozmiarów, żeby to troszkę też powietrza wpuszczać do komory, żeby chłodzić. Airboxik będzie mniej więcej tutaj, wiadomo, będzie w osi. Tutaj ułożenie na dachu jeszcze zobaczymy, jak to zrobimy, żeby jakoś zbytnio tego szraudu drukowanego nie powiększać, bo to będzie dość wysoka masa. Ale będzie właśnie airbox, który będzie przypuszczał oczywiście głównie do turbinki powietrze i bokiem lekko do komory. On będzie elegancko fajnie przychodził takim Shark Finem, który będzie takim bardziej punktem podparcia środkowym do tych dwóch sekcji i tam będzie cały schowany też mechanizm DRS-u. Zaraz zobaczycie, czym się inspiruję. Ja nie wiem, czy trochę się boję, czy się nie boję, ale mi się to podoba. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. No zobaczymy, jak tutaj wymyślicie ten cały body kit, ale mi się bardzo podoba. Więc jest taki samochodzik właśnie z Australii, RP968. Nie będziemy stricte ściągać, bo ważne jest, żeby wiedzieć, co się dzieje, jeśli chodzi o przepływ. To się skończył, to jest kolejny. Żeby wiedzieć, co się dzieje, dlaczego tak został zaprojektowany, a później ściągać, ewentualnie jak już się wie, jakie były procesy projektowe, dlaczego tak chcieli kierunkować powietrze. Ale na tą wiedzę, którą mamy teraz, to wiemy, dlaczego tak to było zrobione. A te miejsca, które nie będziemy pewni, po prostu nie jest kopiowanie, tylko po prostu korzystanie z wiedzy inżynierów z Formuły 1, którzy wiedzą, co robią, a my się uczymy też na tym, tak naprawdę. No myślę, że też nie mamy co przecierać jakichś już utartych ścieżek, nie? Pewnie, można popatrzeć na ten samochód, jak jest teraz. Mamy taką swobodę, jeśli chodzi o całe poszycie i pakiet, że na pewno nie będziemy ślepo podążać za czymś, co u innych działa. Jak będzie u nas nie będzie tak działało, to jeśli chodzi o naszą inwencję twórczą, to nie ma się co martwić. Dużo rzeczy już wymyślaliśmy. Niektóre działały, niektóre bardziej, niektóre mniej, ale raczej jesteśmy dobrej myśli. Ten skan, który tam zrobiliśmy jakiś czas temu, on jest w 3 kawałkach. Mamy tył, prawą stronę osobno i lewą razem z przodem. No i teraz naszym zadaniem jest to zamodelować tak, żeby to było dużo prostsze. Teraz to jest taka wielka chmura punktów i trójkątów. No, naszym celem jest osiągnięcie takiej czystej geometrii, na której możemy sobie pracować później dalej, projektując cały ten pakiet aerodynamiczny. No tutaj będziesz też punkty mocowań pewnie ustalał. Tak, tutaj sobie zaprojektujemy już tak, żeby to w miarę pasowało. Oczywiście taka metoda, jak to robimy, no to jest obarczona, nie dość, że skaner to jakiś tam błąd wprowadza, to jeszcze podczas modelowania tego no nie wszystko wychodzi idealnie, więc jak będziemy to później projektować i wykonywać, to musimy uwzględnić to, że to tam różni się od rzeczywistości. Będziemy mierzyć jeszcze, nie? I wszystko No, sprawdzać. będziemy mierzyć i będziemy to robić w taki sposób, żeby było jakieś tam pole tolerancji przy wykonywaniu.
No oprócz klatki została też zeskanowana, zostało zeskanowane to poszycie z góry, dach. No i tutaj widać, to jest troszkę inna robota niż z tą klatką. Tutaj mamy na żółto skan, a na ten niebieski kolor to co na razie się udało zrobić. No i to jest tutaj dosyć taka żmudna robota. No ale idziemy do przodu cały czas, więc... Tak, tak. No i generalnie w przypadku tego dachu na przykład naszym wyznacznikiem tego, jak nam idzie, jest tutaj taka, teraz odpalę taką analizę. Okej, to jest takie narzędzie, no, we wszystkich tych oprogramowaniach CAD się znajduje, coś w tym stylu. I ono pokazuje jakby jakość powierzchni, gładkość. Można sobie to porównać, jak się kupuje bardzo drogi samochód. To w tych showroomach mają takie lampy i się ładnie odbija na lakierze. No to jest coś takiego. I tu widać, jak wygląda ta powierzchnia skanu. Widać, że to się składa z milionów takich trójkątów. A ta powierzchnia, którą chcemy otrzymać, wygląda zupełnie lepiej. No i to robimy nie tylko po to, żeby to ładnie wyglądało w komputerze, ale po to, żeby później podczas tworzenia, podczas CFD po prostu komputer miał łatwiej to stworzyć siatkę. Jakby jakość powierzchni ma duży wpływ na efekt pracy tam tych wszystkich algorytmów tworzących siatki. Tutaj, tak jak mówiłeś, zrobimy sobie mesa tej klatki, tak żeby zobaczyć, czy to strukturalnie wytrzyma, ale projektowanie tego poszycia możemy zacząć już wcześniej, bo do mesa potrzebujemy wszystkie te zastrzały i tak dalej, a do CFD tylko w zasadzie zarys. Nie potrzebujemy wszystkich rurek. A możemy wyjaśnić widzom, co to jest CFD, a co to jest MES? Okej. No to CFD to jest skrót z angielskiego Computational Fluid Dynamics, czyli po polsku to będzie numeryczna mechanika płynów. W wielkim skrócie chodzi o obliczenia przepływu. Czyli tak zwaną aerodynamikę Tak, tego samochodu. A MES to jest skrót od metody elementów skończonych, którą się stosuje do obliczeń takich strukturalnych na komputerze. Po prostu zakładamy sobie, że tutaj ten model jakoś obciążamy jakąś siłą, momentem, gdzieś sobie go utwierdzamy i pokazuje nam to szereg różnych rzeczy. Możemy wyznaczyć naprężenia, odkształcenia. No tak naprawdę wszystkie zagadnienia z wytrzymałości materiałów są używane w tych programach mesowskich. Troszkę sobie już tu pomierzyliśmy. Rozstaw kielichów z przodu i z tyłu się nam zgadza z modelem. Później będziesz musiał jeszcze tą rurkę dołożyć. Ta rurka, słuchajcie, idzie na dach. Będą właściwie dwie rurki szły tak i jedna w tamtą stronę, druga w tą stronę. I żeby było bezpieczniej, mamy jeszcze tą rurkę, która będzie zamocowana mniej więcej w tym miejscu i będzie szła do kielicha. No to dlatego, żeby w razie W to koło nie weszło nam do środka. To by było na tyle, jeżeli chodzi o etapy właściwie mierzenia i przerzucania tej naszej klatki do komputera. Mam nadzieję, że już następnym razem się spotkamy i będziemy mieć przynajmniej zarys wizualizacji jakiegoś body i tutaj nam przedstawicie to, nie? Jasne. To słuchajcie, do zobaczenia następnym razem. Nie zapomnijcie kliknąć subskrybuj, lajka w górę. Jak macie pytania, dawajcie je w komentarzach.